Dzień dobry ponownie. Jak było do przewidzenia, kolejna fala epidemii zmusza mnie do nagrywania lekcji, ale to jest też jakaś tam dobra strona, że to w sumie nieszczęście związane z epidemią ma nie tylko negatywne skutki, ale też coś z tego zostanie, czyli przynajmniej będą te lekcje później dostępne dla wszystkich, nie tylko dla uczniów mojej szkoły, ale również dla innych osób. Więc dzisiaj zajmiemy się przemianami fazowymi i jest to potrzebne, ten temat jest, omówienie tego problemu jest potrzebne, ponieważ chcemy zająć się na najbliższej lekcji już bilansem cieplnym i my już potrafimy obliczać energię, którą trzeba dostarczyć bez zmiany stanu skupienia na ogrzanie ciała stałego lub cieczy, a teraz jeszcze musimy uwzględnić w tym bilansie energii również energię potrzebną do dokonania zmiany stanu skupienia. Stan skupienia nazywamy fazą danej substancji. Jak mówimy o przemianach fazowych i taki jest temat lekcji, przemiany fazowe. Ja tu podam tylko najważniejsze informacje, tak żebyśmy jak najszybciej mogli zacząć rozwiązywać zadania. Dzisiaj zadania praktycznie będą jedynie takie wstępne, żeby oswoić się z podstawowymi wzorami, a już na następnej lekcji zaczniemy zadania trochę trudniejsze właśnie z bilansu cieplnego. Więc najpierw ponazywamy te wszystkie przejścia fazowe, czyli te zmiany stanu skupienia. Mamy 3 stany skupienia: ciało stałe, gaz i ciecz. I mogą następować przejścia w jedną i w drugą stronę. I ponazywamy wszystkie te przejścia, więc te lepiej znane, czyli z ciała stałego w ciecz, to jest topnienie, z cieczy w ciało stałe to jest krzepnięcie, z cieczy w gaz to jest parowanie, z gazu w ciecz przemiana to jest skraplanie. No i jeszcze tak mniej znane, bezpośrednio z ciała stałego w gaz to jest sublimacja i z gazu w przejście w ciało stałe to jest resublimacja. No to akurat jak otworzycie podręcznik z nowej ery, to też tam będzie podobny taki wykres, troszkę inaczej wyglądający, ale oddający przekazujący te same informacje. Ale tu ja już trochę rozszerzę to i zrobimy coś, czego tam nie było. Więc tu narysujemy wykres w zależności ciśnienia od temperatury dla różnych właśnie faz danej substancji. I okazuje się, że na tym wykresie uzyskujemy pewne linie i dana substancja występuje w formie ciała stałego, jeżeli są określone wartości, przyjmują te dwa parametry: ciśnienie i temperatura. Czyli każdy punkt, na przykład ten punkt, czy inny punkt, charakteryzuje się pewną wartością ciśnienia i pewną wartością temperatury, tak? I tylko stan danej substancji, który spełnia, dla którego te punkty na wykresie znajdują się właśnie w tym rejonie, może ta substancja wtedy występować jako ciało stałe. Jeżeli stan danej substancji określają punkty leżące tu w tej części wykresu, to ta substancja będzie w stanie ciekłym, a jeżeli te punkty spełniają, znaczy te punkty określające stan, ciśnienie i temperaturę gazu, ciśnienie i temperaturę substancji znajdują się tu poniżej tej linii, czyli w tej części, to mamy do czynienia z gazem. Tu jeszcze są dwa bardzo ważne, co oznacza w ogóle taka linia, na przykład ta linia i ta linia. To są linie wykresu przedstawiające stany tej substancji. Tu w tym przypadku, gdy występuje równowaga, w równowadze jest ciało stałe z gazem, tu w równowadze jest ciecz z ciałem stałym, a tu gaz i ciecz.
Ale tu zauważamy, jest punkt 1, gdzie w równowadze znajdują się wszystkie te 3 stany, czyli tak zwany właśnie punkt potrójny. Dla każdej substancji można ten punkt potrójny właśnie określić. Ja zaraz podam wartości tego punktu potrójnego, czyli wartości dwóch wielkości ciśnienia i temperatury dla punktu potrójnego wody. I mamy tu jeszcze jeden charakterystyczny punkt na wykresie, zwany punkt krytyczny, czyli ten stan, określamy pewien stan danej substancji o pewnej temperaturze i pewnym ciśnieniu. I co oznacza ten punkt krytyczny? Że dla temperatury większej od tej krytycznej, to jest ta temperatura krytyczna, ta temperatura większej od krytycznej, no nie można odróżnić gazu od cieczy. To jest jedna z definicji tego stanu, tego punktu krytycznego, czyli powyżej, czy dla temperatury krytycznej, dla temperatury większych od krytycznej, nie można odróżnić stanu gazowego od stanu ciekłego danej substancji, a też inne jest określenie tego stanu, że powyżej tej temperatury nie można skroplić gazu, no bo jeżeli gaz i ciecz tu nie różnią się, no to trudno o jakiekolwiek tam przejście fazowe. Też w inny sposób można to określić, że powyżej tej temperatury napięcie powierzchniowe cieczy jest równe 0, czyli tak praktycznie nic nie przeszkadza tym cząsteczkom cieczy w ucieczce od tej cieczy, tak? Czyli przejście w formę gazową. No i może jeszcze na razie jeszcze o tym wykresie. I teraz jeszcze nazwijmy, no to podam jeszcze wartości właśnie, tak, że dla punkt potrójny, że określam teraz cechy punktu potrójnego, czyli ciśnienie i temperatury dla wody, tak, że punkt potrójny, co to jest jeszcze, to już powiedziałem wcześniej, jest to taki stan, w którym o takim ciśnieniu, takiej temperaturze, że ciało stałe, gaz i forma stała, gazowa i ciekła danej substancji znajdują się w równowadze. Tak? No i punkt krytyczny, że jest to taki stan, że powyżej temperatury krytycznej nie można skroplić gazu. No jeszcze te dwie inne możliwości definicji tego stanu podałem wcześniej. Tak? No i właśnie dla wody punkt potrójny to określają takie parametry jak ciśnienie 611,73 Pascala i temperatura 273,16 Kelwina, to jest 1/100 stopnia Celsjusza. 1/100 stopnia Celsjusza. I widzimy, że to temperatura jest bliska 0 stopni Celsjusza, ale to ciśnienie jest dużo mniejsze niż ciśnienie to atmosferyczne. Tak więc to jest ciśnienie normalne, tak zwane, to jest 101 325 Pascali. No to jest dużo większe od tego ciśnienia. No i punkt krytyczny dla wody, to ciśnienie jest dużo większe, to jest 22,115 megapascala, mega to jest milion, czyli 10 do 6 paskali, a temperatura to ta krytyczna, tak zwana 647,3 Kelwina, czyli to jest 374,2 stopnia Celsjusza. No dobrze. Teraz, żebyśmy jak najszybciej przeszli do zadań, to jeszcze musimy zdefiniować ciepło topnienia i ciepło parowania. Może to, co potrzebujemy zapisać, to może tu podam. Topnienie ciał o budowie krystalicznej zachodzi w stałej temperaturze. I co to znaczy? Że jak dostarczamy właśnie energię, że dana substancja osiąga temperaturę właśnie topnienia, substancja o budowie krystalicznej i wtedy dalej dostarczamy energię tej substancji, to nie następuje zmiana temperatury, tylko jedynie następuje zmiana stanu skupienia, ponieważ cała ta energia dostarczona, to jest zapisane, cała dostarczona energia jest wykorzystywana na zmianę stanu skupienia. No, w przypadku przejścia ze stanu stałego w stan ciekły, to ta energia jest tak naprawdę dostarczana na rozerwanie
więzi między cząsteczkami, bo w cieczy te cząsteczki mają jakby większą wolność i są słabiej związane między sobą, chociaż nadal są blisko siebie i oddziałują na siebie w miarę mocno, ale dużo słabiej niż w ciele stałym, jak w krysztale. Więc ta energia jest dostarczana na zerwanie tych więzi między cząsteczkami. I tak długo, dopóki występuje jeszcze w tej mieszaninie ciała stałego i cieczy właśnie to ciało stałe, to temperatura się nie zmienia i cała energia jest pobierana na właśnie przekształcenie ciała stałego w ciecz. I dopiero jak już cała ta substancja przejdzie w formę ciekłą, to dalsze dostarczenie energii powoduje ogrzewanie tej cieczy. No, czyli w takim razie, skoro ta zmiana następuje to przekształcenie następuje bez zmiany temperatury, to ta energia, którą trzeba dostarczyć, żeby całkowicie stopić ciało stałe, musi być wprost proporcjonalna do masy, a niezależna od temperatury. Ale ponieważ różnym ciałom trzeba, jeżeli mielibyśmy taką samą masę, ale różnych substancji, to one potrzebują różną ilość energii, aby całkowicie się stopić, dlatego mnożymy tu jeszcze tą masę przez pewną wielkość, zwaną ciepłem w przypadku topnienia, której wartość zależy od rodzaju substancji, czy wielkość charakteryzująca daną substancję. Ale wiadomo, że ta energia potrzebna do całkowitego stopienia danej substancji w tej temperaturze topnienia musi być wprost proporcjonalna do masy, a ten współczynnik właśnie nazywa się ciepłem topnienia. Dla wody to ciepło topnienia ma wartość 334 tysiące jouli na kilogram. No właśnie nawet tu jednostka nam się tu pojawiła, no bo gdybyśmy obliczyli teraz to ciepło topnienia z tego wzoru, to LT byłoby to energia przez masę. Energia jest w joulach, masa jest w kilogramach, czyli jednostką ciepła topnienia jest joule przez kilogram. I teraz o czym nas informuje ta liczba? Można by to zapisać inaczej. 334 tysiące jouli podzielić przez 1 kg. Czyli, że aby 1 kg ciała stałego tej formy stałej danej substancji w temperaturze topnienia przekształcić w ciecz, to trzeba dostarczyć, w przypadku lodu akurat, to trzeba dostarczyć 334 tysiące jouli energii. Czyli liczbowo ciepło topnienia jest równe energii, jaką trzeba dostarczyć w temperaturze topnienia 1 kg danej substancji, aby całkowicie ją, z fazy stałej przekształcić w fazę ciekłą. Tak? No i teraz, jeżeli chodzi o parowanie, czy kolejne przejście fazowe z cieczy w gaz, to tu jest troszkę inaczej, bo ponieważ parowanie może zachodzić właśnie w różnych temperaturach, ale ta temperatura właśnie, to ciepło potrzebne do odparowania, całkowitego odparowania pewnej masy cieczy jest tym mniejsze, im wyższa jest temperatura. No bo cząsteczki cieczy w wyższej temperaturze poruszają się szybciej, więc trzeba im mniej energii dostarczyć, żeby mogły uciec z powierzchni cieczy. Tak? Czyli tu zapiszmy jeszcze raz, i parowanie może zachodzić w różnych temperaturach i oczywiście w danej temperaturze ta energia potrzebna do całkowitego odparowania tej cieczy, pewnej masy cieczy, to M, musi być do tej masy wprost proporcjonalna. I tym współczynnikiem proporcjonalności jest to tak zwane ciepło parowania i widzimy, że też jednostka tego ciepła parowania będzie taka sama jak jednostka ciepła topnienia, to będzie jednostka energii przez jednostkę masy, jak już tak byśmy przekształcili,
No i akurat podam dla ciepłoparowania dla wody, ale dla wody podam to ciepłoparowania w temperaturze wrzenia. Jeszcze o wrzeniu zaraz coś powiemy. Czyli ciepłoparowania dla wody w temperaturze wrzenia to jest 2 256 000 Joule na kilogram. No można to zapisać inaczej, to jest 2,256 megajoule na kilogram, no bo mega to jest 10 do 6, tak? 10 do 6 jest milion razy 2,256 to jest 2 256, dokładnie tak jak jest tu. No właśnie, ale co to jest to wrzenie? Jeżeli mamy temperaturę poniżej temperatury wrzenia, to parowanie zachodzi tylko na powierzchni. Natomiast właśnie jak mamy wrzenie, no to czym się charakteryzuje, że widzimy te bąbelki, jeżeli w przypadku wody najczęściej to obserwujemy, to widzimy, że te bąbelki pary są w całym naczyniu, czy w całej cieczy. I na dole, i na górze, i po środku. Czyli to parowanie zachodzi wtedy w całej objętości. Na tym polega wrzenie. Ale już wrzenie, jeżeli ciecz jest doprowadzona do temperatury wrzenia, to wrzenie zachodzi w stałej temperaturze. Jeżeli gdybyśmy cały czas ogrzewali wodę, to w pewnym momencie osiągnie temperaturę właśnie 100 stopni, to jest temperatura wrzenia dla wody i będziemy dalej ogrzewać czy dostarczać energii, to temperatura tej wody nie ulegnie zmianie, będzie nadal 100 stopni i będzie się po prostu coraz więcej tej wody zamieniało w parę, będzie coraz zmniejszała się ilość fazy ciekłej, a zwiększała się ilość fazy gazowej. No i już jesteśmy przygotowani w takim razie do oswojenia się z tymi wzorami w takich w miarę prostych zadaniach i zaczniemy od zadania, tam jest jeszcze zaczniemy od zadań ze strony 35 i właśnie na tym zakończymy, bo tam tylko kilka tych zadań, chyba 3 rozwiążemy. Pierwsze zadanie tu pominę, ponieważ to jest dla Was do przeczytania, tam tylko trzeba dopasować do siebie pewne zdania, no ale to może pokażę, więc szybciutko zadanie, może najpierw to pierwsze zadanie pokażę, powiększę, żebyście widzieli. Zadanie pierwsze, strona 35. Mamy tu 4 zdania, tak? I tu one nie są zakończone i trzeba do tych zdań dołączyć ich zakończenia, któreś z tych określonych numerami 1, 2, 3, 4. Ale jest to, mówię, tak jak ktoś tu poczyta, jest to tak oczywiste, że to tylko dla Was, więc też jako praca domowa, więc proszę to dopasować właśnie do tych zdań A, B, C, D, odpowiednie zdanie, które jest w tej ramce. Nie będzie to trudne. No i zaczniemy od zadania drugiego. Oblicz, ile energii potrzeba, aby stopić 2 kg lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza. No to temperatura 0 stopni Celsjusza to jest temperatura właśnie topnienia lodu. W takim razie, jeżeli teraz, żebyśmy ten lód całkowicie stopili, to wystarczy tylko dostarczyć energię na zmianę stanu skupienia, czyli która będzie zachodziła w tej temperaturze, bez zmiany temperatury. No to w takim razie wypiszmy dane nasze. Zadanie drugie, to jest, mamy zadanie drugie, strona 35, więc dane mamy, czytam jeszcze raz. Oblicz, ile energii potrzeba, aby stopić 2 kg lodu, więc masę lodu znamy, ponieważ tam nie będzie innej masy, więc nie piszę tu indeksu ml. Jak występuje jakaś tam masa lodu i masa wody, to będę dodawał indeks ml dla lodu, mw dla wody, a tu jest tylko jedna substancja, więc nie unikam zbędnych indeksów, więc masa lodu to jest 2 kg, będzie nam potrzebne ciepło topnienia lodu, podawałem wcześniej 334 000 Joule na kilogram i szukamy energii, która jest potrzebna do stopienia tego lodu w tej temperaturze topnienia właśnie 0 stopni. No to wzór mamy, już dzisiaj on się pojawił, ta energia to jest do masy wprost proporcjonalna i tym współczynnikiem proporcjonalności jest ciepło topnienia, więc będzie m razy to ciepło topnienia. Wstawiamy dane 2 kg ciepło topnienia, kilogramy się skracają, proste obliczenie. Mogę to przestawić coś. Przepraszam.
No i 2 razy 334 to jest 668, to 1000 jouli. Można to zamienić na kilojoule, bo 1000 to jest kilo, tak? 10 do 3, czyli mamy 668 kilojouli. No i pierwsze zadanie już jest rozwiązane. Zadanie trzecie, strona 35, tu jest, a teraz popatrzmy, a teraz trzecie zadanie jest tu. Ile lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza można stopić grzałką o mocy 800 W pracującą przez 3 godziny? Jest drugie pytanie, ile kilowatogodzin energii elektrycznej zużyje taka grzałka? Tu jest informacja, czym jest ta kilowatogodzina. No to ja też o tym zaraz będę mówił, ale no, przeczytajmy, skoro nam piszą, no to czytamy. Kilowatogodzina, 1 kW, duże W i małe H, to energia pobierana przez urządzenie o mocy 1 kW w czasie 1 godziny. Ale o tym zaraz później jeszcze dokładnie powiemy. No to wypiszmy może dane. Czyli jeszcze raz, ile lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza, czyli ta temperatura jest równa temperaturze topnienia lodu 0 stopni Celsjusza, można stopić grzałką o mocy 800 W pracującą przez 3 godziny. Ile? No dobrze, no i zajmiemy się tą pierwszą częścią. O, tu mamy. Muszę to pomniejszyć troszkę. No dobrze. Więc wpisujemy dane. Mamy nie drugie, tylko trzecie. O, już tu jest lepiej. Więc mamy moc tej grzałki 800 W. Potem jest, no tą temperaturę, nie zapisałem tej temperatury, ale może jest równa 0 stopni, to pamiętamy. Czas ogrzewania to są 3 godziny, zamienimy to na sekundy. Godzina to jest 3600 sekund, czyli 3 razy 3600 to jest 10800 sekund. No i ciepło topnienia nam jest potrzebne. 334 000 jouli na kilogram. I ponieważ już ten lód jest właśnie ma temperaturę 0 stopni, więc cała energia jest przyjmowana na zmianę stanu skupienia i wtedy ten wzór na tą energię potrzebną do całkowitego stopienia pewnej masy lodu, to będzie masa tego lodu razy ciepło topnienia lodu. No i teraz skąd ta energia się bierze? No tą energię dostarcza grzałka. Moc to jest energia przez czas, czy z tego energia to jest moc razy czas. Czyli i ta energia, czy moc razy czas, to została przekazana właśnie na zmianę stanu skupienia tego lodu z fazy stałej na fazę ciekłą, czyli te wartości są sobie, to jest ta sama energia, więc to nawet indeksów nie oznaczałem. Można było napisać E1, E2 i że E1 równa się E2, albo zapisać od razu, że to jest E i E, bo to jest ta sama energia. Tylko inaczej wyrażona. No więc porównujemy teraz te dwie energie i akurat z tego każą obliczyć tą masę tego lodu. Chyba powiększę jednak. O, masę lodu, no to trzeba przekształcić ten wzór, żeby M było samo po jednej stronie, więc wystarczy podzielić obie strony przez ciepło topnienia i tak naprawdę jak tu jest tego mnożenie, dzielenie, to co było na górze przechodzi do dołu, czyli to po podzieleniu przez LT, to LT przechodzi tu pod P z delta T. No to stawiamy dane liczbowe z jednostkami, moc 800 W, czas to nam obliczyliśmy 10800 sekund i co to jeszcze, no i dzielimy przez ciepło topnienia lodu, to jest 334 000 jouli na kilogram. Jakbyście to obliczyli, wychodzi 25,9. A teraz dyskusja jednostek jeszcze. Tu jak dzielimy, to jest tak wata razy sekunda i dzielimy przez joule przez kilogram. Jak podzielić przez ułamek, to jest pomnożyć przez odwrotność, czyli ten kilogram przejdzie nam do licznika, więc ja tu zapisałem. No, mamy tak, wat, czyli to jest ten wata razy sekunda przez joule razy kilogram. No i teraz ten kilogram przychodzi nam do licznika, bo mnożymy przez odwrotność tego ułamka. Joule, znaczy watt to jest joule przez sekundę, sekunda się skraca, joule się też skraca, zostaje kilogram. Tak jak powinno być. Czyli zostało, mamy to w kilogramach. No i teraz jeszcze ta druga część zadania. Jeszcze raz przeczytam tylko treść. Ile kilowatogodzin energii elektrycznej zużyje taka grzałka? No to o tych kilowatogodzinach trzeba troszeczkę powiedzieć.
No więc tu może jest, teraz muszę to pomniejszyć, kilowatogodzina to jest, tu każda literka znaczy dokładnie to co znaczy, czyli K to jest kilo, czy kilo to jest 1000, więc ja to zapisałem inaczej. 1 kW to jest 1000 watów. Był kilo, jest kilo. Kilo to jest 1000. Był wat, jest wat. Była godzina, jest godzina. Mogłem ją inaczej wyrazić. To jest 3600 sekund. No i watt to jest co? Joule przez sekundę. Sekunda się skraca, wychodzi joule. Czyli jak położymy 3600 razy 1000, to wychodzi 3 600 000 jouli. No to można zapisać to też inaczej. 3,6 razy milionów, czyli razy 10 do 6 joula, albo jeszcze inaczej 3,6 megajoula, bo mega to jest właśnie milion. No ale gdyby ktoś chciał na przykład wyrazić tu, bo tu kilowat w dżulach wyraziliśmy, ale można wyrazić joule w kilowatach. No to właściwie można to równanie to równa się temu zapisać i joule obliczamy, to trzeba pozbyć się tego, co stoi przy joule, czy podzielić obie strony przez to wyrażenie, czyli ta wartość 3, ta liczba 3,6 razy 10 do 6 pojawi się pod kilowatem. No to tak się tu stało i dzielimy teraz 1 przez 3,6 to jest 0,278, to oczywiście jeszcze tam dokładnie można to obliczyć, a 1 przez 10 do 6 to jest 10 do minus 6 kilowatogodziny. Czyli jak chcemy zamieniać joule na kilowat, to po prostu zamiast joula wstawiamy tą wartość i też automatycznie nam to się pojawi. A my troszkę inaczej zrobimy, więc my najpierw obliczymy właśnie tą energię właśnie, którą grzałka zużyła, to jest właśnie moc razy czas, wstawiamy wzór na moc, to jest 800 watów razy 3 godziny i to jest godzin, jak chcemy to w kilowatach wyrazić, to możemy w ogóle tych godzin nie zamienić na sekundę, no bo teraz mamy co? Tu można powiedzieć, że watogodzinę mamy, nie kilowat, tylko watogodzinę, wat razy godzina. Ale teraz gdyby tu zamiast wata pojawił się kilowat, to mielibyśmy kilowat razy godzinę, jakaś liczba jeszcze. No to patrzymy. 800 to jest ile kilo, ile tysięcy, to jest 0,8 tysiąca, czyli 0,8 razy 1000, bo kilo to jest 1000. Czyli 1000 razy 0,8 będzie 800, czyli już to kilo się pojawiło. No i teraz mamy kilowat i jeszcze godzinę. No to tylko trójkę na początek przesuniemy, czyli 3 razy 0,8 to jest 2,4 i teraz kilowatogodzina. Zobaczcie, prawie nic się nie liczyło i jak wyraziliśmy czas w godzinach, a tą moc w kilowatach, to otrzymaliśmy automatycznie kilowatogodzinę. No i jeszcze zostało nam czwarte zadanie, czyli na razie taka rozgrzewka jest jakby przed tym bilansem cieplnym. Z ciepłem parowania jeszcze nie mieliśmy, no to będziemy zaraz mieli. No to proszę prostu. I czytam treść czwartego zadania. Ile energii wydzieli się podczas skraplania 100 gramów pary wodnej? Ile energii wydzieli się podczas skraplania 100 gramów pary wodnej? No to zapiszmy dane, to króciutkie zadanie jest, więc zadanie czwarte, strona 35, masa tej pary 100 gramów, to jest 1/10 kg, ciepło parowania, jak tam było podawane, 2 256 000 jouli na kilogram, no i mamy tylko jeden wzór, no to, że energia potrzebna do, no właśnie, to był wzór na energię, jaka jest potrzebna, żeby pewną masę cieczy zamienić w parę, ale dokładnie taką samą energię trzeba odebrać parze, żeby pewną masę pary zamienić w ciecz. Czyli to jest ten sam wzór jest w tym przypadku. No więc mamy wzór na tą energię, to jest masa tej pary razy ciepło parowania. No to mamy masę mamy tu podaną, 0,1 kg, a tu i również ciepło parowania jest podane, więc wstawiamy. Obliczenia są banalne. Przesuwamy po prostu przecinek o jedno miejsce, czyli jedno zero nam ubędzie. I można to zamienić znaczy na kilojoule, no bo to 3 miejsca przesuwam przecinek w lewą stronę. Raz, 2, 3, czyli 225,6 kilojoula.
I tu są wszystkie zadania, w których coś trzeba było liczyć, tam gdzie jestem może czasami troszkę potrzebny. Zresztą nie było jakichś wielkich trudności. Oswoiliśmy się z kilkoma wzorami i na lekcji następnej będziemy obliczali, znaczy zajmować się bilansem cieplnym i będziemy wykorzystywali m.in. te wzory na energię potrzebną do odparowania pewnej substancji albo do stopienia pewnej substancji. Także dziękuję za uwagę i następna lekcja już niedługo będzie też nagrana, bo dopiero przygotowałem konspekty, ale jeszcze jej nie nagrałem, ale już będzie niedługo. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.